Witam Was serdecznie w ostatnim w tym roku 12 odcinku podcastu Odgłosy Sztuki. Jego tematem będzie artywizm. Aktywizm artystyczny, czyli działalność aktywistyczna realizowana za pomocą środków artystycznych. Rozmawiać o nim będę z moją gościnią, Cecylią Malik. Cecylia jest absolwentką malarstwa w pracowni Leszka Misiaka na Krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych. Ukończyła także podyplomowe studia kuratorskie na Uniwersytecie Jagiellońskim. Jest założycielką i liderką kolektywu Siostry Rzeki, autorką i współautorką wielu akcji artystycznych, m.in. Modraszek Kolektyw w obronie krakowskiego Zakrzówka przed zabudową, Chciwość Miasta przeciw wyburzeniu hotelu Krakowia, Matki Polki na Wyrębie przeciwko Lex Szyszko, czy cyklicznie odbywającej się w Krakowie imprezy Wodna Masa Krytyczna. Kreuje protesty jako dzieła sztuki w przestrzeni publicznej. Cecylia jest także współzałożycielką Stowarzyszenia CSW Wiewiórka. W 2019 roku otrzymała nagrodę imienia Katarzyny Kobro. Cecylio, witam Cię serdecznie. Dzień dobry. Jako pierwsze pytanie, takie najbardziej ogólne, chciałabym zapytać Cię, w jaki sposób łączysz bycie artystką wizualną z byciem aktywistką ekologiczną? Wiesz co, nie miałam takiego planu. W zasadzie żaden z tych projektów najważniejszych w sumie dla mnie, które przeczytałaś, nie były planem jakimś na to, jak będę się rozwijać jako artystka. No trzeba wrócić, żeby to zrozumieć, jakby do takiego pierwszego projektu artystycznego, który był mostem między sztuką a aktywizmem. I tym projektem był mój pamiętnik fotograficzny 365 drzew, w którym jakby nie malowałam obrazów, tylko medium była fotografia, performance, właściwie weszłam do swoich obrazów, byłam ich bohaterką, ale najważniejsze było to w sumie z punktu widzenia aktywistycznego, że ja po raz pierwszy poznałam social media, komunikowałam tą akcję przez Facebooka, co spowodowało, że poznałam aktywistów miejskich i ekologów, obrońców przyrody z całej Polski. I przez to, że poznałam, że miałam już nowych znajomych, między innymi na przykład Adama Wajraka, czy Jacka Bożka z Klubu Gaja, albo Mariusza Waszkiewicza z Towarzystwa na Rzecz Ochrony Przyrody, zaczęłam się dowiadywać rzeczy. Na przykład, że jest plan w Krakowie budowy osiedla na Zakrzówku. Wiesz, dla mnie natura jest totalnie ważna. Daje mi szczęście, zostałam tak wychowana. Moi rodzice są artystami, ale poznali się w górach jako dziewczynki właściwie zawsze, całe wakacje, ale nawet w tygodniu jeździłyśmy z tatą na wycieczki. Mój tato był skrzypkiem opery, kompozytorem, rzeźbiarzem, ale był też przewodnikiem beskidzkim. I w zasadzie takiej wrażliwości na piękno rodzice nas uczyli przez wrażliwość na naturę. Dla mnie to było takie zupełnie naturalne. Czasem jak chodziłam po drzewach, to imponowałam przyrodnikom, że rozpoznaję gatunki drzew. I nagle dowiedziałam się, jako dorosła kobieta, mama 2 dzieci, że jakieś cudowne miejsce, które mamy w Krakowie, jezioro otoczone łąkami, białymi skałami, jest po prostu w rękach prywatnej, portugalskiej firmy deweloperskiej, która ma zamiar tam wybudować osiedle i oczywiście drogę dla samochodów. No i wtedy tak sobie pomyślałam, skoro ja przy okazji tego projektu z drzewami, który się zrobił dosyć sławny, zupełnie niechcący, przez tego Facebooka zrobił się sławny, poznałam dziennikarzy typu, zostałam na przykład za ten projekt Kulturystką Roku Radiowego Domu Kultury, programu Trzeciego Polskiego Radia, byłam na okładce Wysokich Obcasów i takie miałam jakieś doświadczenia medialne zupełnie nowe. Pomyślałam sobie, że w takim razie fajnie było, żeby ci dziennikarze napisali, że Kraków ma takie cudowne miejsce i teraz właśnie planuje go zniszczyć. No i tak właśnie się stało. Namówiłam swoją siostrę Justynę Kykę, która jest też bardzo dobrą artystką, i zaproponowałam jej: Justyna, nie robimy projektu artystycznego, tylko robimy protest. No i ona się zgodziła. No i co? No i mi przyszedł taki pomysł do głowy, jak siedziałam po prostu z Mariuszem Waszkiewiczem. To jest tak, też to pokaże, w jaki sposób ja teraz pracuję. Siedziałam po prostu z obrońcą przyrody, z człowiekiem, który przy pomocy prawa, drogą administracyjną broni natury. I on mi opowiadał, że jedynym tam argumentem, dzięki któremu można wyratować Zakrzówek, jest motylek Modraszek, który tam mieszka, który jest pod ochroną na listach tak się europejskich. O tym dowiedziałaś, tak? Tak. No siedziałam, bo ja poszłam zaczęłam posta na Facebooku
Mariusz Waszkiewicz właśnie zakomunikował, że tam ma być osiedle, ten mój nowy znajomy. I ja się z nim umówiłam na kawę, bo się chciałam dowiedzieć, o co chodzi. I on mi zaczął opowiadać o tych modrażkach. I ja wtedy sobie siedziałam, piłam kawę i zaczęłam sobie wyobrażać krakowian przebranych za motylki, którzy skaczą w wysokich trawach i grają w badmintona. Jakby to zajebiście wyglądało, taki flashmob. No i następnie namówiłam swoją siostrę, a potem dałyśmy sobie miesiąc czasu, żeby namówić krakowian, żeby przebrali się za motylki. No i to tutaj tak naprawdę ja miałam takie marzenie artystyczne, bo ja sobie po prostu wyobraziłam ten obraz, ale potem wszystko, co zaczęłam robić, to już jakby nie było z takiego pola artystycznego i ja wyszłam zupełnie na taką drogę aktywistyczną. Zaczęłam chodzić na rady dzielnicy, przemawiać na Radzie Miasta, rozmawiać z dziennikarzami o planach urbanistycznych i planach zagospodarowania przestrzennego. To było dla mnie kompletnie nowe jako dla malarki. Bałam się tego, ale zarazem już tak dużo ludzi w to wkręciłam, że już nie mogłam z tego uciec. Aha. No i jak był ten pierwszy protest modraszków 11 czerwca 2011 roku, no to był jeden z największych cudów w moim życiu. Bo na Zakrzówku było 600 osób przebranych za motylki, krakowian. I to wyglądało, wiesz, jak Awatar. Wiesz, jak sceny z Awatara, czy Władcy Pierścieni, tylko że to nie był film, to się działo naprawdę. To byli normalni ludzie, którzy mi i Justynie uwierzyli w to. No i wtedy zobaczyliśmy taką niesamowitą siłę obrazu, bo te obrazki były tak ładne, że to poszło w media w całą Polskę. Urzędnicy miejscy zaczęli inaczej mówić o tym terenie. Pani wiceprezydent Małgorzata Koterba kupiła niebieską sukienkę. No i zaczął się proces, który no, dla mnie po 8 latach doprowadził do tego, że Zakrzówek jest parkiem wszystkich krakowian. No i po tej akcji Modrasze Kolektyw chciałam znowu uciec od aktywizmu i być znowu artystką. No i wtedy taką bardzo ważną osobą w moim życiu artystycznym i aktywistycznym odegrał ornitolog Kazimierz Walasz. Taki w sumie można powiedzieć, że taki ekspert krakowskiej przyrody. Powiedział mi, że robił taki raport dla miasta Krakowa, ile w Krakowie mieszka zwierząt, że sporządzał mapy, którędy wędrują po Krakowie sarny, czy przylatują łabędzie. Wydawało mi się to po prostu jakąś po prostu piękną utopią. I jako artystka się zachwyciłam. I on mi powiedział, że żeby zrobić te mapy, wędrował wzdłuż krakowskich rzek. I zaczęliśmy sobie rozmawiać, ile właściwie jest rzek w Krakowie, że właściwie nikt nie spłynął wszystkimi krakowskimi rzekami i postanowiliśmy tymi rzekami spłynąć. No i wtedy po prostu jakby narodził się nowy projekt 6 rzek, z którego powstał film dokumentalny 6 rzek, który jest w kolekcji Bunkra Sztuki aktualnie. No ale dla mnie to był rok, przez który po prostu przeszłam totalną edukację ekologiczną w temacie rzek. Bo Kazimierz Walasz mi wszystko tłumaczył, dlaczego ta rzeka przed miastem jest czysta, pachnie, ma kamyczki, piaseczek, chce się do niej wejść, a jak wpływamy pod Aleję Pokoju, pod 29 listopada zamienia się w śmierdzący kanał. Pokazał mi, że gorsze niż tamy z butelek plastikowych na tych rzekach są odcinki, które są wybetonowane i wyregulowane i dlaczego tak jest. I poznał mnie z ludźmi, między innymi z hydrobiologiem, profesorem Romanem Żurkiem z krakowskiego PAN-u, który tą moją wiedzę podniósł jeszcze o poziom wyżej. I wtedy po tym projekcie 6 rzek Aneta Rostkowska zaproponowała mi wystawę w Bunkrze Sztuki i powiedziała 10 lat temu. 10 lat temu i powiedziała: Cecylia, chcemy zrobić wystawę, ale wiesz, ty w ramach swojej wystawy musisz zrobić jakąś akcję. 1 pokój przeznaczamy na biuro protestu. Co byś chciała zrobić? I ja jej wtedy powiedziałam: wiesz co, ja bym też chciała zrobić protest w obronie rzeki Białki, bo dowiedziałam się, że moją ukochaną rzekę w górach chcą regulować. Tylko to będzie dużo trudniejsze niż obrona Zakrzówka, bo to jest 100 kilometrów od Krakowa. I musimy znaleźć jakichś ludzi stamtąd, taką społeczność lokalną na miejscu. I Aneta powiedziała: dobrze, no to zapraszamy do współpracy profesora Romana Żurka, Pawła Augustynka Halnego, rzecznik aktywistów. Galeria Bunkier Sztuki oddała ścianę pod po prostu wystawę edukacyjną, a ja zaproponowałam: uplećmy z materiałów warkocz długości rzeki. No, utopia. Zupełnie, ale upletliśmy 6 kilometrów i mogliśmy nawet zrobić wodospad z wieży ratuszowej z tych warkoczy. No i to po prostu jest taki przykład, że to 10 lat temu było w Bunkrze Sztuki i wtedy naprawdę w sztuce nie mówiło się o wodzie
I wtedy środowisko artystyczne w dużym stopniu okrzyknęło mnie aktywistką. Ja jeszcze wtedy nie rozumiałam za bardzo tego słowa i byłam bardzo niezadowolona z tego. Dlatego, bo czułam się artystką, czułam, że po prostu tutaj to wszystko jest totalnie piękne i ja tylko wysyłam mega strategii artystycznych. No i wtedy po prostu czułam się taka niezrozumiana przez nich. No ale obecnie już jakby zupełnie czymś innym jest dla nas słowo aktywista, raczej jest bardzo pozytywne i też inaczej to już rozumiem. No i też funkcjonuje ten taki zlepek artywista, artywistka. Pytanie, czy to się w ogóle przyjmie. I moje też pytanie, jak ty podchodzisz w ogóle do formy, jaką przybierają twoje akcje w przestrzeni publicznej? Czy właśnie mówisz o nich jako o protestach, czy jako happeningach? Czy w ogóle tutaj potrzeba jakiegoś oddzielnego określenia? Czy wymaga to jakiegoś w ogóle szerszego opisu? Jak ty do tego podchodzisz? Jak ty to ujmujesz może? Po części wymyślając te rzeczy jestem zdecydowanie artystką. I chyba to daje siłę też tym akcjom. Na przykład dowiaduję się od Fundacji Green Minds, z którą współpracuję, wspaniałych ludzi, którzy bronią przyrody na poziomie całego państwa, ale nawet na takim europejskim poziomie. Są trochę takim mózgiem koalicji Ratujmy Rzeki i od wielu lat już robimy razem rzeczy. Oni mi dają wiedzę i mądrość, a to, co ja wymyślam i teraz robię to razem z siostrami Rzekami, to my dajemy po prostu obraz, emocje, opowieść i to, że możemy te często trudne sprawy jakoś opowiedzieć. No i na przykład Jacek Engel opowiadał mi, że oni teraz się chcą już zabrać trochę za sprawę kopalni odkrywkowych w Wielkopolsce. Jakiś totalnie trudny temat. Kopalnie odkrywkowe. I daleko od Krakowa. Daleko. Jest pomysł. No, daję ci przykład, bo tych rzeczy już po prostu było bardzo dużo. Jacek Engel mieszka nad rozlewiskami Warty, jest Park Narodowy Ujście Warty, w miejscu, gdzie Warta łączy się z Odrą, jest największy w Polsce ptasi rezerwat. Jest taki fragment po prostu rzeki, która wygląda trochę podobnie jak w dawnych czasach, że otaczają ją rozlewiska, mokradła, okresowo ona wylewa i przez to jest tam niesamowita bioróżnorodność i rzeczywiście tysiące ptaków tam ma swoje miejsca lęgowe. No i w momencie teraz wymyślono, że z nieczynnych kopalni odkrywkowych w Wielkopolsce zrobią po jeziorze, fajne turystycznie po jeziorze. Żeby je zalać, będzie trzeba zabierać 1/5 wodę Warcie. Jest teraz katastrofa klimatyczna, jest coraz mniej wody, z tą wodą jest bardzo duży problem. I w momencie, gdy tą wodę będzie się jeszcze zabierać w takiej dużej ilości z rzeki, to na przykład te wszystkie rozlewiska i te całe ptasie rezerwaty, Park Narodowy przestanie istnieć. No i nikt o tym nie wie, nikt jeszcze o tym nie pisał. A mi się już od dłuższego czasu marzyło, żeby tak opowiedzieć o tej suszy. Już chodziło mi po głowie pływanie na supach jako performance, bo podoba mi się ta figurka ludzika na supie, który wygląda jak Jezus chodzący po wodzie. No i tak sobie myślałam, no może siostry rzeki by płynęły z jakimiś skrzydłami, ale jakie skrzydła, jak staną na słupach ze skrzydłami, to przecież wiatr je przewróci. To w ogóle ciężka sprawa. Robiłam próby, rok wcześniej robiłam próby tych skrzydeł, jakichś transparentnych. No i teraz w czerwcu, w czasie przygotowań do wodnej masy krytycznej, miałam jakiś powód, że musiałam wyjść do muzeum, do domu Jana Matejki. Miałam zanieść czapkę wieży mariacką mojej kuzynce, która tam pracuje. No i wchodzę do domu Matejki, odwracam głowę i widzę rzeźbę husarza, który po prostu taki barokowy, manierystyczny, bardzo fajna rzeźba i patrzę się, że ma skrzydła zrobione z ptasich piór, w dodatku transparentne, przez które przechodzi wiatr, bo te pióra są osobne i sobie myślę, wow, co za design! Przerysowała sobie do szkiełcownika i mam to. Siostry rzeki popłyną w skrzydłach husarii. Przecież to są ptasie rozlewiska. Będą skrzydła ptaków. Zmiksujemy jakąś tam historię, tradycję z nowoczesnym sportowym supem. Zarazem w sumie feminizm, ekofeminizm, przyroda. Ile jest tutaj warstw i treści opowieści. Opowiedziałam siostrom rzekom o swoim pomyśle. Nie wszystkim się spodobało. W ramach swoich urodzin zrobiłam lekcję pływania na słupach dla całej ekipki, no i umówiliśmy się z Fundacją Green Mind, że będziemy robić taki happening właśnie tam na rozlewiskach Warty i to się stało i po prostu był przepiękny. No więc jedna jest ta strona, że ja po prostu wymyślam często happeningi tak zupełnie jak artystka.
Ale potem zaczynają się dziać już zupełnie inne rzeczy. Bo bardzo ważne, że te happeningi, można to nazwać czasem to są happeningi, czasem to są po prostu regularne protesty, one nie są teatrem. Ja je w pewnym sensie reżyseruję, bo cały czas trzymam rękę na pulsie, szybciutko, nawet szepcąc, układam tak ludzi, że to zajebiście wygląda na zdjęciu, przesuwam fotografa, gdzie ma stanąć. Wszystko wcześniej jest tak przygotowane, żeby to stworzyło ten mocny, wspaniały obraz, ale przez to, że to jest żywa sytuacja, która się dzieje naprawdę, mnóstwo rzeczy się wydarza niezaplanowanych. No i też bardzo ważną częścią tej takiej jakby sposobu, w który pracuję, jest to, że jest też duża część taka partycypacyjna, bardzo duża część, w której po prostu ludzie uczestniczą. Na przykład rzeczywiście tą wizualną stronę happeningu sióstrzek ja wymyślam, ale przygotowujemy już je w czasie takich otwartych warsztatów. Czyli zawsze to jest po prostu taka forma, w której mogą po prostu dziewczyny brać udział. Na przykład ja przygotowuję z Maruną spódnicę, ale już wyszywanie kształtów rzek dzieje się razem na wspólnych warsztatach. Czy ta tabliczka z imieniem rzeki była kiedyś wymyślona, ale potem po prostu malujemy ją w czasie warsztatów i siostry rzeki kolektywnie wymyślają pieśni. Potem znajdujemy jakąś ludową piosenkę albo któraś z rzek przynosi taką pieśń i potem przerabiamy często trudną, edukacyjną treść, jakąś taką ekologiczną, przyrodniczą, na jakiś taki manifest, zrozumiały protest song, no i potem tą pieśń robimy razem. No a we wcześniejszych akcjach to właśnie bardzo ważne było, że po prostu wszyscy ludzie byli twórcami. Nie było czegoś takiego, że jest jakaś ekipa, teatr i widownia, tylko że wszyscy są w ten protest twórczo włączeni. No wiesz, wszystkie te akcje, o których opowiadasz, które się dzieją w przestrzeni publicznej, one angażują duże grupy ludzi. I dla mnie to jest takie szczególne wyzwanie dla ciebie, bo artystka w takim, powiedzmy sobie, potocznym założeniu stoi sam i za siebie, a ty jakby ludzi integrujesz, ale jest to, wydaje mi się, ogromne wyzwanie i pytanie, właśnie, czy twoja rola jest taką rolą spinającą całość? Bo ja rozumiem, że to od ciebie, ty jesteś tym zarzewiem każdej z tych akcji i projektów. Jak chciałabyś siebie w tym widzieć? Czy potem jakby to się przejawia w takie działanie bardzo mocno grupowe, że wszyscy są współtwórcami tego? Jak ty to widzisz? Wiesz co, w tych różnych akcjach jest inaczej. Tak trudno jest to po prostu powiedzieć jako taki model. Z jednej strony to jest bardzo dobry przykład, który teraz ci powiem. Czasami po prostu wymyślam instrukcję. Taką prostą instrukcję, która może być multiplikowalna, może być zrobiona gdzieś indziej. I to się wydarzyło w przypadku sióstr rzek i w przypadku Matek Polek na Wyrębie. Bo Matki Polki na Wyrębie zaczęłam jako swój własny performance, ale potem dziewczyny przyszły i powiedziały, że chcą to zrobić ze mną i wtedy już zrobiłyśmy to jako protest. I z tych Matek Polek na Wyrębie, które były performancem artystycznym, ten nasz grupowy happening był po prostu performancem, był sztuką, ale zarazem stał się ogólnopolskim protestem. I na przykład jak The Guardian wziął to zdjęcie z tego naszego performance'u jako ilustrację Les Krzyżko, to oni nie podpisywali tego jako sztuka. Oni to podpisali po prostu jako protest polskich matek przeciwko wycinkom drzew. Aha. Więc z jednej strony może to być pokazane w galerii jako sztuka, ale może to być po prostu pokazane w miejscach publicystycznych jako po prostu protest. Daria Gosek-Popiołek, która jest na środku tej fotografii, dla niej to na przykład jest jej pierwsze doświadczenie łączenia polityki z macierzyństwem, którego doświadczyła i traktuje to po prostu, politycznie, tą sytuację. No ale to, co chciałam powiedzieć, że jak to zrobiłyśmy, to narodził się ruch obywatelski. Wtedy już razem z Anią Grajewską pociągnęłyśmy to i dałyśmy taką instrukcję mamom w innych miastach, że bierzesz dziecko swoje, namawiasz koleżanki, szukasz fotografki albo fotografa, dajesz informacje do najbliższych mediów. I ten happening Matki Polki na Wyrębie był też zrealizowany w Belgii na protestach klimatycznych. Jak byłam z Anią Grajewską na konferencji Art of Organizing Hope, która właśnie zbierała aktywistów z całej Europy.
artystka, portugalska artystka zapytała mnie, że totalnie ją to wzruszyło, ten protest Matek Polek na Wyrębie, czy może to powtórzyć? Czy może to zrobić tak samo? I ja jej powiedziałam, że tak. Tylko czasem podpisuj, że to są Matki Polki na Wyrębie. Nie, teraz aktualnie nie zawsze podpisuję, ale rzeczywiście użyła tej instrukcji, że matki karmią dzieci, nawet podobnie je ułożyła pod jakąś elektrownią i to poszło dalej. Natomiast w Czystych Rzekach to ja mam tak samo takie dwie strony. Na przykład nie chcę, żeby ludzie, byłoby to dla mnie bardzo przykre, że ktoś maluje tabliczki z imionami rzek i sprzedaje je w galerii albo pokazuje je w przestrzeni sztuki. Bo w przestrzeni sztuki uważam, że to jest po prostu mój projekt artystyczny. No, czy możesz może opowiedzieć nam trochę więcej o genezie w ogóle Sióstr Rzek? Jak do tego doszło? Jak funkcjonuje ten kolektyw? Tak, mogę powiedzieć. Nawet mam tutaj bardzo ważną figurkę. To jest figurka, którą wyrzeźbiła moja mama mi na urodziny, ale ona jest kopią figurki z Muzeum Etnograficznego w Toruniu, która po prostu dała mi pomysł na Siostry Rzeki. Więc byłam w 2017 roku z przyjaciółką Gochą Nieciecką Mac, z którą założyłyśmy Wodną Masę Krytyczną, z naszymi dziećmi. Ja z rocznym Ignacym, ona z 3-letnią Hanką w dużej ciąży. Robiłyśmy program telewizyjny o Wiśle, Wistuliada. No i byłyśmy w ramach tego programu w Muzeum Etnograficznym w Toruniu. Była wystawa o wierzeniach flisackich. I na tej wystawie ja znalazłam malutką figurkę przedstawiającą kobiety, takie główki kobiece z mokrymi włoskami, z otwartymi buziami, które sobie po prostu siedzą razem na łódeczce. W łódeczce jest woda, tak sobie razem płyną i są wszystkie bliźniaczo podobne. I coś mi się spodobała, ta figurka. Duża kobietka na dziobie i małe kobietki na burtach. Wzięłam do ręki i zobaczyłam, że te figurki są podpisane. Że duża jest podpisana Wisła, a mniejsze Soła, Skawa, Przemsza, Raba, Dunajec, czyli po prostu lewe i prawe dopływy Wisły. Wziąłam tą figurkę do rąk i powiedziałam: Gocha, zobacz, Siostry Rzeki. Zatytułowałam ją Siostry Rzeki, chociaż normalnie miała tytuł chyba Wiślany Orszak, tak? Ja zatytułowałam ją Siostry Rzeki i tak sobie pomyślałam, no, to taki zrobimy protest. Na ratunek Wiśle przeciwko budowie nowej wielkiej zapory w Siarzewie nie przyjdą ludzie, dlatego, bo to ratowanie przed zaporami rzek jest naprawdę cholernie trudne i po prostu ludzie w ogóle nie dają rady. Więc nie przyjdą ludzie na ten protest tym razem, tylko na ratunek Wiśle przyjdą jej siostry, przyjdą inne rzeki. Ze swoją wodą zaszumioną, bo zaczęłam sobie wymyślać bajkę. I potem powiedziałam, no to jest świetne to jest, to będzie nieludzki protest. I opowiedziałam to Ani Grajewskiej, z którą robiłam Matki Polki na Wyrębie i powiedziałam dziewczynom z Matek Polek na Wyrębie: dziewczyny, to teraz wchodzimy do rzek, to będzie bardzo trudne, nie będą się nami interesować dziennikarze, bo dziennikarze nie piszą o rzekach. Ale słuchajcie, trzeba ratować rzeki. Słuchajcie, w tym samym czasie, kiedy oni wymyślili wycinkę Puszczy Białowieskiej i zrobili Lex Krzyżko, polski rząd przegłosował zamianę ostatnich wielkich polskich rzek w drogi do transportu. Teraz będziemy dewastować Wisłę, nieuregulowaną jej część, Bóg i te wszystkie nasze wspaniałe rzeki. No ja miałam też zapisałam się do koalicji Ratujmy Rzeki, bo moi przyjaciele z organizacji ekologicznych, widząc, że właśnie PiS zrobił to nowe prawo, wyciągnął z lamusa projekty wielkich zapór, że wracamy do idei gierkowskiej, kaskadyzacja Dolnej Wisły, budujemy wielką zaporę. Organizacje ekologiczne połączyły siły i połączyły się w koalicji Ratujmy Rzeki. No i ja wtedy namówiłam moje kolektywy, czyli Wodną Masę Krytyczną i Matki Polki na Wyrębie, dołączyłyśmy do koalicji Ratujmy Rzeki i moim zadaniem było wymyślić jakąś akcję, jakąś kampanię, która nagłośni powstanie koalicji Ratujmy Rzeki. I trzymając tą figurkę, zrozumiałam, że to jest to. I pamiętam takiego Skype'a, na którym siedzieli Jacek Engel, Fundacja Green Mind, Radek Gawlik, Eko-Unia, Jacek Boże, Klub Gaja, takie legendy polskiej ekologii, polski WWF i wszyscy radzili nad tym,
jak będziemy po prostu walczyć z tym projektem Zapór. I ja im opowiedziałam, że mam taki pomysł, że na ratunek Wisły przybędą siostry rzeki i że to będą babki tylko w tym happeningu, będą ubrane na niebiesko i będą miały takie tabliczki jak na mostach z imionami rzek. I taka była trochę taka cisza, to byli zupełnie inni ludzie, ale potem po tej rozmowie powiedziałam tak, słuchajcie, no nie, no to, że to są kobiety, to jest tylko decyzja artystyczna, to po prostu będzie super wyglądało. Oczywiście ja wiem, że głównie chłopaki bronią rzek w tym kraju. No Pomyśleli, potem, że zwariowałaś? Nie, po prostu po tym Skype'ie zadzwonił do mnie Jacek Engel z Fundacji Green Mind, ja go nie znałam jeszcze wtedy. Zadzwonił do mnie i powiedział: Cecylia, mi się bardzo podoba ten pomysł, słuchaj, mamy 4000 od firmy tatuażowej, może dałoby się za tyle zrobić taką akcję w Ciechocinku. To jest miejsce, gdzie ma powstać ta nowa zapora na Wiśle. No i powiedziałam, tak, dałoby się. No i słuchajcie, zaczęliśmy wtedy współpracę właśnie z Fundacją Green Mind i organizacja ekologiczna, która wynajmuje prawników i po prostu prawem broni przyrody, niechcący stali się kuratorami, producentami sztuki. Zaufali sztuce i to było takie niesamowite spotkanie. Jak dziewczyny wzięły dzieciaki małe, pojechaliśmy do wynajętej agroturystyki w Ciechocinku. Ja zaprosiłam do sióstr rzek Agatę Bargiel, która śpiewa. Powiedziałam: Agata, będziesz Wisłą, będziesz wchodziła pierwsza do Wisły i będziesz po prostu wołać po imieniu swojej siostry, które będą po prostu wchodzić pomału do rzeki. Poszukaj jakiejś pieśni, opracuj pieśń dla nas, bo musimy coś robić razem. No więc tu już wyszła jakby ta druga osoba, która też będzie po prostu działać w mocy sztuki. Zaczęłyśmy wtedy już po prostu jakby być kolektywem. No i pojechałyśmy razem i był taki cudowny moment, jak ja powiedziałam do Jacka: no, to teraz wytłumacz dziewczynom, o co chodzi z tymi zaporami, dlaczego zapory są złe. I on musiał po raz pierwszy powiedzieć tak bardzo prostymi słowami, jakby to wytłumaczyć, a zarazem my wieczorem siedziałyśmy i po prostu uczyłyśmy się naszej pieśni. Siostry rzeki, przybywajcie, wsparcie i swą siłę dajcie. I tak śpiewałyśmy, piliśmy sobie jakieś winko, a ci przyrodnicy tak stali i Jacek się zapytał: a czy ludzie normalnie też będą mogli z wami śpiewać? I był taki totalnie wzruszony i tak po prostu: i ty będziesz tak śpiewać z tym dzieckiem na plecach? Tak zapytał Agaty. No i potem się wydarzyła taka niesamowita rzecz, że rzeczywiście przyjechało też dużo kobiet z Warszawy, bo na na social mediach zapraszałyśmy po prostu, kto chce być rzeką, lista, proszę, dziewczyny po prostu z całej Polski wysyłały, gdzie się kąpały w dzieciństwie, gdzie się całowały, jaka jest ich ukochana rzeka. I my na zamówienia malowałyśmy te tabliczki w Krakowie, wtedy po prostu namalowałyśmy ich 100. Na pierwszy happening sióstr rzek przybyło 100 rzek. Wow. Na ratunek swojej siostry Wisły. Totalny wzrusz. Jakaś syryjska poetka jako rzeka Eufrat powiedziała, że będzie bronić Wisły. Przyszła francuska jako rzeka Loara, bo rzeki nie mają granic. My całość wzruszające. No i potem jak pojechałyśmy do tego Ciechocinka, to przyjechały aktywistki z Łodzi, z Warszawy i wszystkie byliśmy ubrane na niebiesko, bo było bardzo proste. Trzeba się po prostu ubrać na niebiesko i trzeba mieć tabliczkę z imieniem swojej rzeki. I miałyśmy pieśń. To było to, co miałyśmy. No i przyjechali ludzie z koalicji Ratujmy Rzeki i mówili przemówienia, tłumaczyli, o co chodzi. Niestety przyjechała telewizja Trwam, a nie ogólnopolskie media. No i przyjechał burmistrz, który chce budować zaporę i lokalna jakaś elitka, która będzie miała z tego korzyści. I jak oni zobaczyli te dziewczyny z dziećmi w niebieskich sukienkach i nazwy rzek, na których kajakują albo łowią ryby, no to wiesz, to była taka sytuacja, taka out of box, no nie? Że nie spodziewałeś się jakiegoś zwykłego protestu, a to było coś zupełnie innego. I ja mam doświadczenie takie, że te happeningi, które robimy od lat, one nie budzą agresji, ta sztuka łączy, no po prostu bardzo pomaga w dialogu. I w zasadzie tworzy taką przestrzeń agory, takiej po prostu poważnej rozmowy, która się wcześniej nie odbyła. Ale masz poczucie, że ta sztuka jest sprawcza? Że możesz pewne sytuacje, działania zatrzymać, zmienić? No tak, mam takie poczucie. Ale to jest duża moc. Ale wiesz, to nie dlatego, że... Ale wiesz, to jest przez całą mądrą strategię, nie? Bo sztuka jest częścią tego wszystkiego, ale ja po prostu nigdy nie organizowałam, nie wchodziłam w akcję, która jest beznadziejna. Po prostu, wiesz, ja tu mówię, że robimy to z Fundacją Green Mind. Zakrzówek robiliśmy z Mariuszem Waszkiewiczem, ze Stowarzyszeniem Zielonych Zakrzówek. Zawsze budujemy taki zespół ludzi z bardzo różnych dziedzin i po prostu się uzupełniamy niesamowicie.
I na przykład myśmy się strasznie dużo nauczyły od tych organizacji ekologicznych. Można powiedzieć, że siostry rzeki mają teraz naprawdę taką, no stajemy się pomału takimi ekspertkami dotyczącymi ochrony rzek. No ale oni powiedzieli, że nie po raz pierwszy po akcjach sióstr rzek poczuli się, że nie są samotni. Bo to nie jest kilka ludzi, którzy profesjonalnie zajmują się ochroną przyrody, tylko że jest jakiś też głos społeczny, że dla normalnych ludzi to jest ważne. No więc taka świetna symbioza po prostu. I działanie wspólnotowe. Wróćmy na chwilę jeszcze do ogólnie tematu Krakowa, no bo wiele tych akcji dzieje się tutaj mieszkasz. Czym jest w ogóle dla ciebie to miasto? Tak ogólnie. No wiesz co, no ja się tu urodziłam w Krakowie i moi rodzice też tutaj mieszkali. Od strony taty to miałam tu nawet pradziadków w Krakowie. Mój pradziadek od strony taty był jednym z pierwszych budowniczych szopek krakowskich. I pradziadek i dziadek miał teatr szopkowy, z którym jeździł. Zresztą ja dalej przedstawiam. Tak. Mieszkałam na Salwatorze, potem mieszkałam koło Błoń. I te wszystkie miejsca jak Podkopiec, jak Zakrzówek, to były takie po prostu moje miejsce dziecinnych zabaw. No więc ja bardzo po prostu lubię Kraków. Nie miałaś go nigdy dość? Nie chciałaś stąd wyjechać? No właśnie, ja właśnie zostałam, bo ja mam 5 sióstr i część moich sióstr wyjechało. Moje siostry mieszkają na stałe w Niemczech. Jedna siostra mieszka w Norwegii. A ja po prostu zostałam i nawet nie wyobrażałam sobie, że mogę mieszkać daleko od centrum. Także ja jestem bardzo związana z Krakowem, ale też oczywiście boli mnie bardzo dużo rzeczy, które się dzieje. Bo przecież doświadczam tej gentryfikacji, tego, że na ulicy Smoleńsk był sklep z kiszoną kapustą i że grało się tam w gumę i że te ulice zamieniają się tylko w miejsca dla banków, a wszyscy ludzie zaczynają mieszkać gdzieś daleko. Czy mi się stał rynek, czy mi się stało Zabłocie, czy przede wszystkim Kazimierz Krakowski. No, że te miejsca, gdzieś można było zupełnie uciec z miasta, teraz są jakimiś takimi małymi wyspami zieleni otoczonymi przez miasto. No, miasto się bardzo zmienia. Ale to jest tak, że ja mam takie doświadczenie, jeśli chodzi o aktywizm, że ogólnie można byłoby mieć całkowitego doła, patrząc na to, co się dzieje na świecie. Jakby możesz mieć depresję i czuć, że rzeczy się po prostu idą w złym kierunku, albo możesz po prostu próbować to zmienić. I jak się jest aktywistą, to po prostu człowiek się tak wkręca w te akcje i jest tak nimi pochłonięty, że wtedy przestaje ci być smutno. Tylko po prostu czujesz, że coś robisz. Nawet jak przegra, nawet jak twoje szanse są bardzo małe, to też spotykasz ludzi, którzy w to wierzą i masz taką wspólnotę z ludźmi, no, których łączą wartości te same i to bardzo pomaga. To może na koniec opowiedz o jeszcze jednej wspólnocie, albo może alternatywnej instytucji. Co to w ogóle jest CSW Wiewiórka? CSW Wiewiórka jest stowarzyszeniem. Centrum Sztuki Współczesnej Wiewiórka. Kiedy to się zaczęło? Kiedy to się zaczęło? No, chyba to się zaczęło jak w 2012 roku. Na festiwalu Artboom robiłyśmy z Gochą Nieciecką-Mac i z Martyną Niedośpiał pierwszą wodną masę krytyczną i na tą wodną masę krytyczną przypłynął Bartolomeo Koczynasz na desce surfingowej. No i po prostu no tam się spotkali ludzie, którzy po prostu wyciągnęli materac do pływania i poszli na Wisłę, czyli raczej ludzie z dużą dozą fantazji, którzy naprawdę bardzo lubią się bawić i umieją się cieszyć życiem. I ta paczka osób spowodowała, że po prostu bardzo się polubiliśmy i postanowiliśmy robić te wodne masy dalej. I przez to spotykaliśmy się na wymyślanie wodnych mas i na pisanie wniosku do ministra kultury, bo chcieliśmy dostać pieniądze na wodną masę, żeby zaprosić artystów. Nigdy nie dostaliśmy tych pieniędzy, ale pisząc te wnioski, przygotowaliśmy obronę hotelu Krakowia, zrobiliśmy akcję Nici z parkingu w obronie drzew przy Placu Inwalidów, zrobiliśmy przepiękny protest dla puszczańskie mandale w obronie Puszczy Białowieskiej i zaczęliśmy po prostu robić bardzo dużo, jakby dziedzictwo Modrasze Kolektyw. To trzeba po prostu robić z Bartolomeo Koczynaszem, z Kubą Wesołowskim, pomagał nam w tym mój mąż Piotrek Dziurdzia, artystka Marta Sala się włączyła, Gocha Nieciecka-Mac. Była taka paczka fajnych ludzi i rzeczywiście ciągnęliśmy te aktywistyczne akcje. W tym momencie założyliśmy kolektyw Niedzielni, zrobiliśmy domek na drzewie we Wrocławiu. No i też taką piękną akcję znaną Raj na plantach. Jak kolektyw Żelatin był w bunkrze sztuki, to zrobiliśmy po prostu ogród rajski na krakowskich plantach przed bunkrem. No. I w pewnym momencie po prostu była potrzeba, żeby założyć stowarzyszenie, żeby się jakoś sformalizować.
No więc zajmowaliśmy się po prostu sztuką i Bartolomeo Koczynasz jest artystą i dlatego założyliśmy Centrum Sztuki Współczesnej, ale że brzmiało to bardzo poważnie, to troszeczkę nie było w naszym stylu, no to dołożyliśmy tą radosną wiewiórkę. No i Stowarzyszenie CSW Wiewiórka wynajęło przestrzeń w składzie solnym. Właściwie założyliśmy pierwszą, nie wiem, w Krakowie, nie wiem, czy taka w Polsce jest, pracownię artystyczną dla aktywistów, bo u nas były przygotowywane protesty kobiet, Extinction Rebellion swoje akcje tutaj robił, młodzieżowy strajk klimatyczny. W zasadzie wszystkie happeningi, które się takie wydarzyły w Krakowie, no to po prostu my pokazujemy, jak to zrobić. Projektor, napisy, materiały, farby, to wszystko mamy. Najważniejszą taką imprezą, która połączyła CSW Wiewiórkę, jest Wodna Masa Krytyczna. Jest nasze jednoroczne, raz w roku robimy takie święto Wisły, że tutaj po prostu budujemy tratwy, zapraszamy artystów, ale przychodzą też po prostu mieszkańcy Krakowa i robimy takie po prostu piękne święto rzeki. No i teraz CSW Wiewiórka zrobiła kilka bardzo dobrych wystaw. Jesteśmy zazwyczaj w tym głównym programie Krakersa. Wygraliśmy niejednokrotnie, na przykład wystawą Sól za Błocie. Ostatnio organizowaliśmy w Willi dwie piękne wystawy, Villa Fatale i wystawę ornitologiczną. Współpracujemy z Undergroundem krakowskim. Mamy na koncie wspólne projekty, między innymi Kongres Futurofobiczny, który zrobiliśmy z okazji Roku Lemowskiego. Razem z pracownią Drożdżownia CSW Wiewiórka zrobiła taki projekt, wystawy, które się działy w dwóch miejscach. Bartolomeo Koczynasz też tutaj prowadzi rezydencje artystyczne, na które zdobywaliśmy dofinansowanie od miasta. Także CSW Wiewiórka po prostu fajnie działa, ale co my robimy? Oprócz nas co jest takie trochę wyjątkowe w stosunku do innych stowarzyszeń zajmujących się sztuką, że oprócz wystaw, na przykład rezydencji, to właśnie mamy tą pracownię dla aktywistów. Mamy Wodną Masę Krytyczną, która jest zdecydowanie unikatowym wydarzeniem i mamy to połączenie właśnie z ekologią w takim poziomie ogólnopolskim. No ale też teraz CSW Wiewiórka trochę połączyła skład solny, w którym to też jesteśmy. nagrywamy, no właśnie. W tym składzie solnym, bo w składzie solnym oprócz CSW Wiewiórki jest bardzo dużo innych pracowni. Tu są artyści, którzy od 25 lat mają tu swoje miejsca, jak na przykład Peter Bogatka, Staszek Koba czy Miety Koncewi 25 lat temu wynajęli tutaj przestrzenie. No i CSW Wiewiórka przez takie działania, jak na przykład Bartolomeo Koczynasz zrobił wystawę Obrazy z okienka w czasie pandemii. Przeszedł się po wszystkich pokojach na górze i od każdego artysty pożyczył obraz i dzięki temu miał program na cotygodniowe wystawy przez dłuższy czas, które można było oglądać przez okienko. Ale przy różnych okazjach po prostu jakby zbieramy tych wszystkich ludzi ze sobą. No i stworzyło się tutaj, jesteśmy częścią jako CSW Wiewiórka takiego mocnego środowiska twórczego, które jest tutaj na Podgórzu. No ale przez to, że mamy doświadczenia w tego typu akcjach, no to teraz po prostu bronimy tego składu już razem z całą ekipą, z muzykami, z Marcinem Paterem, który ma studium nagrań, ze szkołą muzyczną Outpost, z fotografami. Także połączyliśmy, no ale CSW Wiewiórka na pewno tutaj ma to doświadczenie aktywistyczne, więc bardzo pomagamy. Powiedziałabym i niech się dzieje dalej, bo ten twój entuzjazm jest niesamowicie zaraźliwy i działanie wspólnotowe, integrujące środowisko pokazuje według mnie, że sztuka może działać. Także trzymam kciuki. Wszystkiego dobrego. Dziękuję. Dziękuję bardzo.